Pierwszy dzień, oficjalne przywitanie. Przechodzimy przez kontrolę bezpieczeństwa. W sumie jak na lotnisku, no bo mamy tutaj wyjątkowe sikorki i różne inne ciekawe klejnoty, które będziemy mogli podziwiać. Także zostańcie z nami, bo zaraz będziemy już w środku. Thank you. No, ktoś jest złapany. No i wchodzimy. Paszcza lwa się przed nami otwiera. Zaraz będziemy przechodzili przez wielkich tego świata, ale my zaczynamy od tych dla nas najbliższych, moim zdaniem najbardziej emocjonalnych, wyjątkowych, gdzie to prawdziwe zegarmistrzostwo i rzemiosło jest kultywowane, hołdowane i będziemy mogli pokazać Wam naprawdę ciekawe rozwiązania, których nie powstydzi się jedna z największych firm w swojej kategorii i w takich niszowych rozwiązaniach, których oczywiście mamy przyjemność być reprezentantem w Polsce. I zaczynamy od naszego ukochanego czapka, który to oczywiście ma pewne polskie korzenie, polskie konotacje. Tym jest nam bliższe, a w tym roku mamy 10-lecie marki w Polsce, także na pewno zaprezentujemy Wam mega ciekawe rozwiązania i zegarki rocznicowe oraz zegarki, które są nowością na tą edycję Watches and Wonders 2026. Główny korytarz, którym teraz właśnie wchodzimy, to jest oczywiście przywitanie do świata zegarkowego. I zaczynamy od różnych marek, bo jest tu ich zgrupowanych naprawdę wiele. Tutaj po prawej stronie mamy markę Iblo. Notabene mijaliśmy się z Usainem Boltem na samym wejściu, także całkiem fajne doświadczenie, że nie tylko regularni śmiertelnicy biorą udział w tych wydarzeniach, ale też gwiazdy pofatygują się, żeby zobaczyć, co ich marki przygotowały wyjątkowego na to wydarzenie. A jest ono na tyle atrakcyjne, że nikt nie odmawia, także może nam się uda jeszcze kogoś ciekawego spotkać. Główny korytarz to oczywiście najwięksi, Patek Philippe, Rolex, Chopard, o którym też oczywiście więcej powiemy później, bo to też jedna z marek, którą mamy przyjemność reprezentować i która jest nam wyjątkowo bliska, bo w tym roku mamy 30-lecie LUC Chopard, czyli tej najbardziej skomplikowanej dywizji zegarmistrzowskiej. A z kolei nasza przygoda z Chopard to w przyszłym roku 30 lat współpracy. Także mamy tutaj taki ciekawy wątek rocznic, które dotyczą z jednej strony producenta, ale z drugiej strony nas jako niezależnego dealera wyjątkowych marek zegarkowych i biżuteryjnych. Także chodźcie z nami, wchodzimy teraz w przestrzeń, która jest naprawdę wyjątkowa, przestrzeń marek niezależnych i tak jak mówiłem od samego początku, kierujemy się do czapka, w którym to będziemy mieli świetne spotkanie z reprezentantami, z prezesem marki. Także coś ciekawego na pewno nas spotka, jeżeli chodzi o gamę modelową, która będzie zaprezentowana. No i nasz kochany czapek. Mówię nasz nie bez kozery, bo emocjonalne podejście do marki wynika również z jednego bardzo istotnego faktu. Jesteśmy pierwszym dealerem na świecie, który zdecydował się na oficjalną współpracę w 2016 roku. Także to kolejna i nasza rocznica z marką, bo to już 10 lat, kiedy kolekcję czapka możemy kierować właśnie do Państwa na naszym poznańskim i polskim podwórku, co wcale nie jest takie łatwe, żeby tego typu rzemiosło zostało prezentowane na niezależnych przedstawicielach marki. Zapraszam. Startujemy z wysokiego C. Nowość absolutna. Marka czapek wychodzi naprzeciw bardzo wymagającym klientom, ale też pokazuje taki swój techniczny wyraz, bo korzystają tym razem z materiału, jakim jest tytan. No i oczywiście łączą go z wyjątkowo piękną barwą niebieską, Cosmic Blue i zaczynamy naprawdę mocno. Tourbillon, który jest dziełem manufakturowym. Oczywiście duża część jest wyprodukowana pod dachem małej manufaktury, co podkreśla jakby rangę i podejście marki do prawdziwego rzemiosła zegarmistrzowskiego. Zapraszam Was do środka. Coś, co jest absolutnie warte podkreślenia, to fakt, że marka czapek w 2016 roku dostała nagrodę, tak zwane Oscary zegarmistrzowskie Grand Prix Horlogerie Genève. I już pierwszy model, Kideberg, linia 33, złota koperta, emaliowana tarcza, fleur de lille, jeżeli chodzi o wskazówki, czyli kwiaty lilii, zostały docenione przez publiczność i właśnie taka wyjątkowa nagroda jak Oscar publiczności w kategorii zegarków została przyznana właśnie czapkowi w pierwszym roku prezentowania swojej pierwszej kolekcji. Zobaczcie, jak wyglądają targi. Wchodzimy i na samym wejściu mamy takie oto cudo, linia Antarctic, tarcza wykonana z kamienia, co niesamowicie jesteśmy w stanie zobaczyć przy refleksji światła.
tak zwany Tiger Eye. To bardzo rzadki kamień, ale jednocześnie wyjątkowy. Jego wyjątkowość polega na tym, że każdy zegarek wykonany z takich naturalnych rozwiązań jest pojedynczy i wyjątkowy, bo trudno znaleźć ten sam przekrój, te same barwy, te same odcienie w różnych tarczach. I co jest ciekawe, jeżeli ktoś by się interesował tarczami kamiennymi w czapku, to jeżeli jest dostępność tarcz, to nawet możemy zorganizować to, że możesz wybrać tą, która jest właśnie idealna dla Ciebie i ta, która jest najbliższa Twojemu sercu. Także to jest właśnie to wyjątkowe podejście marki czapek, którego nie daje wiele innych manufaktur, stąd zachęcam do naprawdę śledzenia tej manufaktury oraz wszystkiego, co jest z nią związane. Tu mamy przedstawiciela właśnie z linii tytanowej, czyli ten techniczny aspekt, techniczne ujęcie w bardzo wyjątkowej skeletonowej stylistyce. Skeletonowej, czyli bez tarczy, czyli pokazującej absolutnie od razu serce zegarka. Ten mechanizm SXH5 jest wyjątkowym mechanizmem. Nie wszyscy go może doceniają w odpowiedni sposób, bo wydaje się, że wcale nie jest jakoś wielce skomplikowany, aczkolwiek przez grono wielu znawców i opiniotwórczych portali jest uznany za jeden z najpiękniejszych mechanizmów na świecie, jeżeli chodzi o sztuki wykończenia, takich jak anglaż, takich jak perlaż, takich jak DLC i pokrywanie czernią górnych elementów śrub, co podkreśla jego taką techniczność, ale też oddaje refleksy światła. Zachęcam do oglądania, bo czasami ten zegarek właśnie piękniej wygląda od rewersu, aniżeli od strony frontowej. Takie targi to jest wyjątkowe wydarzenie nie tylko pod kątem zegarkowym i modeli, które mamy możliwość oglądać, ale przede wszystkim w spotykaniu niesamowitych ludzi. Jak mieliście okazję zobaczyć, spotkaliśmy już Thomasa Fundera, czyli głównego projektanta mechanizmu i koperty zegarka rocznicowego marki czapek. A teraz podejdziemy do producenta, który jest bardzo wyjątkowy, który produkuje bardzo małą ilość zegarków rocznie, ale wszystkie jego produkcje są absolutnie doskonałymi i rzemieślniczymi rozwiązaniami. Jesteśmy na stoisku przy Laurent Ferrier, oczywiście z Genewy. No i ciekawe, bo może nam się samego Laurent uda spotkać. Kto wie, zobaczymy, co przyszłość nam przyniesie. Ale zacznijmy od modeli i zegarków, które możemy Wam opisać, opowiedzieć i zaprezentować. Sztuka samego Laurent to jest coś naprawdę wyjątkowego. To jest zegarmistrzostwo, to jest rzemieślnicze podejście do swoich rozwiązań, to jest bardzo często w głównej mierze praca ręczna i takie detale jak tarcze, które mają szlif pionowy, które są ascetycznie, ale perfekcyjnie wykonane, możemy często spotkać tylko u niego. I zapraszam Was do poznania się z filozofią tego producenta, bo jest ona wyjątkowa, a mówi o tym, że zegarki mają duszę i tak jak człowiek, który nie pokazuje swojego serca, tylko pokazuje je przez swoje zachowania i swoje podejście do życia, tak samo w zegarkach Laurent. Tarcze zawsze przykrywają serce i to jest klucz, że to piękno oglądamy tylko po odwróceniu tych mechanizmów, do czego Was serdecznie zapraszam. I tu w tym roku mamy go w premierze właśnie w takiej antracytowej, pięknie wyraźnej tarczy i to, co właśnie Laurent Ferrier to podstawa, czyli ta asceza, czystość i to, żeby zegarek nie krzyczał, ale pokazywał nam te wyjątkowe chwile i momenty w naszym życiu. Zapraszam Was dalej, idziemy do kolejnej marki. Podkreślając wyjątkowe zegarmistrzostwo, warto powiedzieć o pewnych osobach. I myślę, że taką osobą, która jest warta bliższego poznania, ale też taka, która pokazuje, jak istotne dla niego jest rzemiosło w nowoczesnej rzeczywistości i pewnej rzeczywistości, gdzie często droga odbywa się na skróty, jest Karl Scheufele, czyli jeden z współwłaścicieli marki Chopard, bo marka Chopard to oczywiście prywatne przedsiębiorstwo, jak trudne do prowadzenia w dobie dzisiejszych czasów globalizacji, grupowania się firm i naprawdę wymagające, jeżeli chodzi o pokazywanie czegoś nowego i zdobywaniu nowych odbiorców.
ale Karl jest o tyle wyjątkową postacią, że idzie pod prąd, idzie tam, gdzie jest naprawdę trudno. I jakiś czas temu zdecydował się na zakupienie wyjątkowej manufaktury, której historia to jest 1753 rok. I musimy powiedzieć o tym, że rozwiązania technologiczne, rozwiązania mechaniczne są tak wyjątkowe, a przy okazji warto zauważyć fakt, że zegarki zaczynają się od bagatela 700 tysięcy złotych do około 1,5 miliona za sztukę. Co więcej, będziemy mieli potwierdzenie faktu, że manufaktura produkuje 60 takich zegarków rocznie, co plasuje ją w moim poczuciu dosyć wysoko, jeżeli chodzi o zainteresowanie jej odbiorców, że aż 60 naprawdę pozytywnie zakręconych osób znajduje się co roku, aby realizować zakupy w manufakturze Ferdi No. 2. FB12, jego sposób naciągu opiera się o łańcuch. Łańcuch, który myślę podobny do tego, który możemy spotkać w rowerze. I to jest naprawdę ciekawe. Wszystkie koła są napędzane właśnie w sposób mechaniczny, co naprawdę podbija jakość, podbija prestiż i podbija absolutnie wyjątkowość tego producenta. Także Ferdi No. 2 to jest marka, o której warto, żebyście wiedzieli, bo poza miejscami jak Watches and Wonders naprawdę jest niewiele przestrzeni na świecie, w których możecie tego producenta znaleźć. Zapraszam, idziemy dalej. Kolejna niszowa marka. Naprawdę jesteśmy tutaj jak chłopcy w sklepach z cukierkami. Czego nie dotkniemy, gdzie się nie zatrzymamy, to są tuzy światowi. Ale co ciekawe, marka warta zauważenia o tyle, że wcale nie jest szwajcarska. Firma Grünefeld. Jest to rodzinna manufaktura prowadzona dzisiaj przez Tima i Barta Grünefelda. No, od nazwiska właśnie jest nazwa tego producenta, tej wyjątkowej manufaktury. Panowie zdobywali swoje doświadczenia przy biurkach zegarmistrzowskich takich tuzów jak Audemars Piguet, co plasuje ich w absolutnej topce, jeżeli chodzi o technologiczne rozwiązania, o rzemiosło, o skomplikowanie swoich precjozów. Oczywiście bardzo niska ilość produkcyjna, ten wolumen to jest kilkaset zegarków w skali roku, o czym mam nadzieję potwierdzę bądź zdementuję tą ilość, jak tylko upewnimy się u samego Tima, jaki jest dzisiaj wolumen produkcyjny manufaktury, ale firma, o której nie sposób nie wspomnieć, firma, która kilkukrotnie, co możemy Wam pokazać niestety tylko na grafikach, ale została chyba 5 razy odznaczona Oscarem zegarmistrzowskim Grand Prix Horlogerie Genève. Także jest to naprawdę warte uwagi, warte zainteresowania, a przede wszystkim budujmy świadomość tego, że marki niszowe są wśród nas i mamy wśród nich takich ludzi, którzy po pierwsze to tworzą, a druga strona medalu jest taka, że są naprawdę pasjonaci, szukający czegoś więcej niż tylko piękna marka, super rozpoznawalna, ale właśnie idą za duszą, za rzemiosłem i za tym, co jest często niespotykane u wielu masowych producentów. Także Grünefeld co najmniej konieczne do zaakcentowania i pokazania. I szybkie dementi. Manufaktura produkuje 70-80 średnio do 100 zegarków rocznie, co również pokazuje, że przy tym podejściu zegarki są absolutnie dopieszczone tak, żeby każdy nabywca mógł mieć dla siebie coś naprawdę super wyjątkowego. Watches and Wonders to oczywiście nie tylko marki zegarkowe same w sobie, ale też takie, które produkują bardzo ciekawe dzieła, jak na przykład zegary stołowe. I tu mamy taką ciekawą markę. Jak widać, sporo entuzjastów ze świata blogerów, YouTube'a i opiniotwórczych osób,
które dostrzegają piękno inżynieryjne. Możemy kilka takich rzeczy Wam też pokazać. Firma Le Pen, czyli coś, co jest naprawdę odjechane w swojej stylistyce. Są to typowo zegary stołowe i warto zobaczyć właśnie na tą inżynieryjną formę wykonania tego zegara. Także rzućcie okiem również i na tego ciekawego producenta.